Siemanko YouTube, słuchajcie, dzisiaj w moim garażu znowu gości Ford Mondeo 5. generacji z silnikiem 1.5 TDCi. To nie jest ten sam wóz, w którym wymienialiśmy ostatnio sprzęgło wraz z dwumasą, choć wygląda identycznie. W tym egzemplarzu są problemy z alternatorem i dzisiaj spróbujemy go wymienić. Zaczynamy. Co tu się w ogóle wydarzyło? Więc samochód przyjechał z piszczącym paskiem, który wymieniłem na nowy, jak widać. Została też wymieniona rolka napinacze, ponieważ łożysko już było zużyte. Natomiast po wymianie paska przestał on piszczeć, ale nie ustały wibracje tutaj na napinaczu. Ten napinacz sobie tak latał i musiałem się przyjrzeć wszystkim elementom, które tutaj pracują, czyli nie ma ich tu akurat za wiele, bo tu jest w zasadzie tylko koło pasowe, alternator i kompresor klimatyzacji. Okazało się, że to sprzęgiełko jest rozsypane, jest zablokowane i po prostu ma skrzywiony wałek, czy tam nie wiem, wał, jak to się tam zwie, i wprowadzało cały ten układ w wibrację. Na szczęście albo nieszczęście miałem taki alternator używany, leżał sobie na półce, więc postanowiłem go zamontować i po zamontowaniu okazało się, że nie ładuje. Podawał tylko 8V i niestety musiałem stary alternator oddać do regeneracji, więc tutaj on już leży przygotowany. Jest nowe sprzęgiełko, są powymiane łożyska, szczotki i tam jakieś inne rzeczy, jeżeli kogoś to interesuje. Koszt regeneracji takiego alternatora to 470 zł. Ze względu właśnie na to sprzęgło, to jest jakieś podobno podwójne sprzęgło olejowe, które jest dosyć drogie i z tego powodu to jest taka cena. Dobra, no to bierzemy się za rozbieranie. W pierwszej kolejności zdejmiemy sobie napinacz. Żeby to zrobić, bierzemy sobie klucz numer 16, wkładamy go tutaj, naciągamy na maksa i wkładamy takie wiertełko, tam około 4 bądź 4,5 mm, może 5. W następnej kolejności dwie śrubki, jedna tu, druga tu, 10 mm. Dobra. I napinacz jest nasz. Tak to wygląda. Jest po prostu zablokowany, zabezpieczony. Więc łatwo się go będzie dało z powrotem zamontować. Odkładamy na bok. Ściągamy sobie pasek. Pasek też jest nowy, firmy Dajko. Tu jest jego rozmiar. Jakby ktoś potrzebował. Cena 47 zł. I teraz sam alternator. On się trzyma na 4 śrubach. Dwie są z tej strony, jedna jest tu, numer 16 mm, druga jest troszkę niżej. Natomiast są jeszcze dwie drugie śruby, które są od drugiej strony, do nich jest dostęp trochę bardziej utrudniony, więc w pierwszej kolejności wykręcę sobie te dwie śruby i potem pokażę Wam co i jak. Dobra, z tamtej strony alternator się trzyma na dwóch takich śrubkach, tak jak mówiłem, 16 mm. Teraz musimy odkręcić sobie te dwie obejmy, żeby zrobić sobie tu trochę więcej miejsca. Ja używam czegoś takiego 7 mm, szybciej. Poza tym najlepiej przykręcać te obejmy z powrotem, że tak powiem, z ręki, bo grzechotką można je łatwo zniszczyć. Więc wystarczy w zupełności je dokręcić na tak zwany łokieć, jak to mówią starzy mechanicy. To sobie musimy trochę gdzieś tutaj dać na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Teraz tak, tutaj jest, może będzie lepiej widać troszkę, tutaj mamy uchwycik do przewodu, wkładamy sobie łapkę, żeby go dać troszkę na bok. Przewód od sondy lambda w dwóch miejscach i musimy sobie ściągnąć tą blaszkę, która osłania turbosprężarkę. Ona jest na 4 śrubach, też 10 mm. Ja sobie popuszczę tutaj i odkręcimy je grzechotką. Dwie są na górze, dwie są na dole i to nam
zrobi tutaj dostęp do jednej ze śrub, które jeszcze trzymają alternator. Dobra, teraz możemy sobie delikatnie tą obudowę zdjąć. Ona tutaj jest jeszcze na takim klipsie, trzeba ją pociągnąć w stronę chłodnicy. O, i wychodzi. Trzeba uważać, żeby... wąż mi wyskoczył. Trzeba uważać na ten kabel teraz, bo nie ma potrzeby, żeby ściągać sondę. Po prostu musimy sobie to wywinąć. Może jakoś tak. O, gdzieś tu odłożyć na bok. I teraz pokażę Wam to śrubokrętem, bo jest naprawdę trudno tam dojść, ale da się. O, teraz dobrze widać. Tu, w tym miejscu, tak widać tą taką, o tu, srebrną śrubę i do niej musimy się dobrać. Niestety no dostęp jest bardzo utrudniony, ale da się to zrobić. Zaraz Wam pokażę. Najlepiej jest to zrobić czymś takim. Z takim przykubikiem. Jedyne co, to o, i tutaj zakładamy sobie ten klucz, tylko co jeszcze trzeba trafić. O, a nie siadł. Trzeba troszkę czasem powalczyć. O, aha, tylko sobie założyłem go oczywiście odwrotnie. O, teraz siadł. Dobra, jedyne co, no to ta śruba wiadomo za chwilę będzie luźna, więc żeby sobie dojść tam, grzechotka po prostu nie będzie chciała się obracać, więc żeby sobie pomóc, można ją próbować gdzieś tam docisnąć śrubokrętem. O, właśnie, ona się już zrobiła luźna, więc tak jak mówię, jest tam bardzo mało miejsca, ale da się to zrobić na patencie, trzeba się troszkę nagimnastykować. Ewentualnie można też, żeby sobie ułatwić zadanie, użyć takiej grzechotki, jak już jest odkręcona. Myślę, że ona też tam dojdzie. Może trochę po skosie, ale o. Tylko właśnie jak gdyby ta śruba jest popuszczona, co by można było jeszcze zrobić? Odkręcić drugą śrubę u dołu, do której jest łatwiejszy dostęp i przesunąć alternator w lewo. I tak chyba zrobimy, żeby się tutaj nie męczyć. Natomiast tutaj jeszcze dwie rzeczy. Od góry musimy sobie jeszcze wyciągnąć tą wtyczkę. Żeby ją wyjąć, potrzebujemy dwa małe śrubokręty. Jeden wkładamy od tej strony, od lewej, żeby ją podważyć. Natomiast drugim ściskamy tutaj. Musimy sobie ścisnąć, tutaj jest taka zapadka. O, tak. I musimy troszkę podważyć tą wtyczkę. Trzeba się troszkę tutaj nagimnastykować. O, i nam ładnie zeszła. O. Druga sprawa to jest ten przewód. Jest to przewód plusowy. Z nim jest troszkę łatwiejsza historia. On tutaj ma tylko taką gumę. Tą gumę trzeba zdjąć. I jest przykręcony na nakrętkę 13 mm. Zaraz Wam pokażę na wyjętym alternatorze. Tu mamy wtyczkę, którą wyjęliśmy, a pod spodem mamy właśnie tą nakręteczkę. Ważna sprawa, ponieważ tu idzie, ten przewód idzie też do akumulatora, więc dobrze jest sobie odpiąć, tak właściwie to należy odpiąć akumulator, przynajmniej jeden biegun, żeby jak tam będziemy operować, wyciągać ten alternator, żeby ten przewód nam się nie zwierał nigdzie do masy, bo wtedy będą lecieć iskry. Dobra, ja to wyciągam i wchodzimy pod auto. Zanim jeszcze wejdziemy pod samochód, ponieważ żeby dobrać się do ostatniej śruby, która jest tam na dole, musimy wykręcić kompresor klimatyzacji, który się trzyma na 3 śrubach. Jedna jest właśnie tutaj, czy ona jest widoczna, tutaj od góry. O, ją tu zasłania ten przewód, więc wygodnie jest ją po prostu odkręcić sobie z góry, natomiast dwie pozostałe są łatwo dostępne. Zaraz Wam pokażę od dołu, jak to wygląda, tylko sobie odkręcę jeszcze tą jedną śrubkę tutaj, żeby mi nie przeszkadzała. Tak jak powiedziałem, to są dwie śrubki, jedna jest tutaj,
Jest bardzo łatwy dostęp. Są dosyć długie śruby. Natomiast druga jest tutaj z tyłu schowana. O, tutaj widać jej łeb. Wkręcę sobie tą sprężarkę i zaraz pokażę Wam ostatnią śrubę od alternatora. Dobra, kompresor mam już przesunięty na bok, ja sobie go tu spiąłem trytytką. Wszystkie 3 śruby, które tu przychodzą, to są śruby 10 mm, a tu już widać naszą ostatnią śrubę w tym miejscu. Niestety nie najdzie tutaj szybka grzechotka, ale powinna najść zwykłe oczko. O, już jest popuszczona. Myślę, że sobie ją delikatnie popuścimy i powinniśmy ją wykręcić palcami. Ona tutaj jeszcze ma taki, jak gdyby taką prowadnicę, taką tulejkę metalową, to trzeba ją sobie wyjąć, żeby jej nie zgubić. Także tą sobie wykręcamy do końca, wracamy do góry, odkręcimy tą drugą, która jest od tej strony, którą żeśmy tam zostawili, która się obracała w grzechotce. I co? I możemy wyciągać nasz alternator. Nasz alternator mamy już wyjęty. Słuchajcie, okazało się, że te śruby, które są po prawej stronie, to jest ta górna, która nam się tutaj w grzechotce obracała. Tu mam dolną w ręce. Nie ma potrzeby, żeby ich odkręcać całkowicie. Wystarczy je tylko troszkę popuścić, żeby właśnie były luźne, bo wtedy jak gdyby ta tulejka tutaj, ona jest nacięta, więc jeżeli śruba jest w nią wkręcona, to ona się rozszerza. No teraz jeżeli ją popuścimy, to możemy to tutaj tak naprawdę zostawić wkręcone. I wystarczy ją tylko tyle popuścić. I wtedy jak odkręcimy te 2 śruby, które są od strony, no tutaj wiadomo, paska, to ten alternator po prostu nam wyjdzie w ten sposób. A potem wkładamy go ze śrubami, dokręcamy te śruby, te kontrujemy i to w zasadzie cała filozofia. Oczywiście trzeba pamiętać o podłączeniu wtyczki, podłączeniu plusa. Słuchajcie, ja wkładam ten drugi alternator. Nie będę Was zanudzał wkładaniem, bo oczywiście wszystko musimy zrobić w odwrotnej kolejności. Natomiast jak już będzie założony, to sprawdzimy sobie, jakie ma napięcie, czy ładuje, czy wszystko jest ok, czy auto chodzi. Także wracam za chwilę. Kochani, mamy już wszystko poskładane. Potem sobie pomyślałem, że w zasadzie mogłem Wam nagrać timelapse ze składania tego, żeby było szybciutko, ale to może następnym razem. Także co, no wszystko w odwrotnej kolejności. Alternator, tak jak powiedziałem, łapiemy palcami, tylko tak dosyć mocno, żeby się tam zmieścił pomiędzy te 2 otwory, te śrubki takie z tymi tulejkami. I da się to zrobić, także no, człowiek się uczy całe życie. Za pierwszym razem odkręcałem te śruby całkiem. Okazuje się, że nie ma takiej potrzeby. Pierwszy raz widziałem taki patent, także na przyszłość już będę wiedział. Co nam pozostaje? Pozostaje nam zapalić silnik. Podłączyłem akumulator. Mam tutaj miernik. Ustawiamy go sobie na 20V i będziemy tutaj zaraz mierzyć, czy alternator podaje. Ja idę uruchomić silnik i będziemy patrzeć. Dobra, podłączamy i sprawdzamy, ile podaje. Jak widać 14,6V, także jak najbardziej wszystko jest w porządku. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, że czy to będzie widać na filmie. O, widać, że ten napinacz ma jakieś tam minimalne drgania. One mogą wynikać ze zużycia już właśnie sprzęgła, kompresora klimatyzacji, bądź też koła pasowego, które też posiada tłumik drgań. Ale myślę, że to nie jest na tyle poważne, żeby teraz się tym przejmować.
Jak sami widzieliście, wymiana alternatora to nie jest jakaś skomplikowana sprawa, także każdego gorąco zachęcam do wykonania takich prac samemu. Daje to naprawdę bardzo dużo satysfakcji i oczywiście też pozwala zaoszczędzić trochę pieniędzy. Słuchajcie, w planie mam już kolejny film, będzie to poradnik z wymiany olejów automatycznej z skrzyni biegów, także gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Powoli zbliżamy się do 100 subskrybentów. Pewnie dla wielu będzie to śmieszną wartością, dla mnie jest to jakiś kamień milowy, który sprawia mi dużo radości, także gorąco zapraszam. I co, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pozdro!